Cześć, nazywam się Aleksandra Wolter, a to jest pierwszy odcinek, jaki powstał m.in. dzięki wsparciu, jakie otrzymałam od Was poprzez portal crowdfundingowy, jakim jest patronite.pl. Chciałabym szczególnie podziękować panu Tadeuszowi, który zainspirował mnie do poszukiwań źródeł finansowania tam, gdzie do tej pory nawet nie przyszło mi przez myśl, czyli u moich odbiorców. Tak więc, moi drodzy, od teraz możecie w bardzo konkretny sposób wspierać rozwój tego kanału, a nawet wpływać na treści, jakie będę tutaj publikowała. W ramach wdzięczności przygotowałam dla Was kilka całkiem fajnych, jak sądzę, nagród. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie. Ale wróćmy do fotografii. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o klasycznej, czarno-białej fotografii. Długo zastanawiałam się, czy warto tutaj poruszać taki temat, bo jednak w internecie jest dosyć dużo materiałów i filmów o tym i nie byłam pewna, czy zamieszczenie nowych materiałów u mnie na kanale coś wniesie. Ale jednocześnie w ostatnim czasie otrzymałam od Was sporo wiadomości z prośbami o właśnie taką normalną, analogową fotografię. Tak więc dzisiaj pokażę Wam, jak samodzielnie wywołać taki analogowy, czarno-biały film. Zapraszam. Zacznijmy od filmu. Wybrałam jeden z moich ulubionych filmów negatywowych, Ilford HB5+, ale ponieważ zasady wywoływania są takie same dla wszystkich filmów, możecie kupić jakikolwiek inny film przeznaczony do tradycyjnego ręcznego wywołania. Nie wyrzucajcie opakowania, bo producenci zwykle po jego wewnętrznej stronie umieszczają instrukcje dotyczące jego dalszej obróbki. Dowiecie się z niej, w jakim wywoływaczu, w jakiej temperaturze i ile czasu należy wywoływać taki film. Obecnie produkowane filmy małoobrazkowe będą pasowały do każdego aparatu na taki typ filmu. Możecie zatem użyć takiej automatycznej małpki typu Point and Shoot. To jest Olympus Miu 2, który jest całkiem poręcznym aparatem z jasnym obiektywem. Możecie też spróbować czegoś naprawdę starego. To jest aparat Zorki 1, czyli radziecka podróbka pierwszej Lajki. Ma z 60-70 lat i nadal można nim robić zdjęcia. A to z kolei jest Praktika VLC3. Taka sama, którą zrobiłam moje pierwsze świadome technicznie zdjęcia, będąc w liceum. Jest to produkcja DDR z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, więc też całkiem wiekowy sprzęt. Postanowiłam, że właśnie tego aparatu użyję do zrobienia dzisiejszych zdjęć. Niezależnie od tego, jaki aparat Wy wybierzecie, zasada zakładania filmu zawsze będzie podobna. Po otworzeniu tylnej ścianki z jednej strony zobaczycie miejsce na kasetkę z filmem, a z drugiej strony szpulkę, na którą będzie nawijany film z naświetlonymi klatkami. Umieszczacie więc z jednej strony kasetę z filmem i wyciągacie jego końcówkę do odpowiedniego miejsca w kierunku szpuli. W nowszych aparatach zwykle będzie narysowana jakaś strzałka albo inna wskazówka, do którego miejsca wyciągnąć film. Tutaj wszystko odbywa się manualnie, więc po upewnieniu się, że film jest prawidłowo zaczepiony w rolce odbiorczej, muszę jeszcze kilka razy pstryknąć, aż na liczniku pojawi się pierwsza klatka. Ok, gotowe. Teraz chodźmy zrobić kilka zdjęć. Sfotografuję motyw, który znacie już z moich filmów o kolodionie i odbitce solnej i albuminowej. Filmy małoobrazkowe mają zwykle 36 albo 24 klatki. Warto naświetlić je wszystkie, bo nie mamy możliwości wywołania tylko części filmu i zrobienia pozostałych zdjęć później. No, w zasadzie technicznie jest to możliwe, ale raczej nie jest to praktykowane, więc nie będę Wam opowiadać o wszelkich możliwych niestandardowych wariantach. Ok, mamy film z 36 naświetlonymi klatkami. Jeżeli użyliście aparatu z ręcznym zwijaniem filmu, możecie nie zwijać go do końca, tylko otworzyć tylną ściankę, gdy poczujecie, że korbka do zwijania zaczęła poruszać się luźno. Wtedy najprawdopodobniej film będzie zwinięty do kasety, ale jego końcówka nadal będzie wystawała na zewnątrz, a tego właśnie chcemy. Jeśli jednak macie aparat z automatycznym zwijaniem filmu, albo niechcąco udało Wam się zwinąć końcówkę do kasety, musicie ją wyciągnąć z powrotem na zewnątrz. No ale jak to zrobić? Potrzebujecie 2 kawałków niepotrzebnego, starego, wywołanego negatywu. Ich końcówki należy przyciąć nożyczkami do określonych kształtów, tak żeby powstał języczek i coś na kształt zagiętej łopatki. Spójrzcie na ten diagram. To jest przekrój poprzeczny przez rolkę filmu, pokazujący, co zaraz zrobimy. To, co chcemy zrobić,
to tak wsunąć nasze 2 kawałki kliszy do szczeliny kasety, by objąć nimi końcówkę filmu, a następnie energicznym ruchem wyciągnąć ją na zewnątrz. Zatem najpierw trochę zwijamy rolkę, żeby film nie był w środku zbyt luźno. Następnie wsuwamy kliszę o kształcie języczka aż do oporu. Gdy napotkamy opór, wysuwamy ją delikatnie o około 2 cm, a następnie ponownie trochę zwijamy rolkę. Następnie delikatnie wsuwamy kliszę z łopatką od strony rolki, łopatką do góry na jakieś 3 cm. I teraz następuje kluczowy moment, od którego zależy, czy uda nam się wyciągnąć końcówkę filmu. Bardzo delikatnie i powoli zwijamy rolkę. Gdy usłyszymy ciche stuknięcie, będzie to oznaczało, że końcówka filmu spadła z łopatki i mamy dokładnie sytuację taką, jaka była odwzorowana na diagramie. Teraz delikatnie wpycham kliszę z łopatką do wnętrza kasety, przytrzymując jednocześnie pokrętło. Teraz trzeba bardzo energicznym ruchem pociągnąć za te 2 klisze. Razem z nimi na zewnątrz powinna wyjść też końcówka filmu. To z początku może się wydawać trudne, ale po kilku filmach na pewno dojdziecie do wprawy. Teraz czas umieścić nasz film w koreksie. Ja mam koreks firmy Kaiser, ale nie ma to większego znaczenia, gdyż wszystkie mają podobną zasadę działania. Odkręcamy dekiel, a w środku na trzpieniu są 2 spirale na film. My mamy tylko 1 film do wywołania, odłożę więc 1 spiralę na bok. Ponieważ w odróżnieniu od poprzednich technik, które omawiałam na vlogu, film czarno-biały jest wrażliwy na wszystkie kolory światła, nawijanie go na spirale trzeba przeprowadzić w całkowitej ciemności. Może to być oczywiście jakieś zaciemnione pomieszczenie, ale możecie też kupić tak zwany rękaw ciemniowy albo schować się nocą do szafy, tak jak ja to robiłam w liceum. W związku z tym, gdybym chciała Wam pokazać nawijanie na koreks tego filmu, który mamy wywołać, wszystko by się na nim zaświetliło i nie byłoby zdjęć. Dlatego mam tutaj taki niepotrzebny stary film, na którym Wam to zademonstruję. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wyrównanie końcówki filmu i ścięcie narożników. Wtedy lepiej się będzie nawijał na szpulę. Teraz wkładam jego końcówkę w początek spirali i poruszając na przemian jej bokami, powoduje, że film nawija się coraz głębiej na spirale. Film rozwijam po kawałku, w przeciwnym razie mógłby mi się poskręcać i pozaginać. Pamiętajcie przy tym, że spirala musi być całkowicie sucha. W przeciwnym razie film się zablokuje i nie będzie można go wsunąć dalej ani wyciągnąć, co może być kłopotliwe po ciemku. Pamiętajcie jednak, żeby czynności związane z umieszczeniem filmu w koreksie przeprowadzać w całkowitej ciemności. Gdy dojdziemy do końca filmu, po prostu odcinamy kasetę nożyczkami. Spiralę umieszczamy na trzpieniu, zakładamy blokadę, by nie przesuwała się nam w trakcie wywoływania i całość umieszczamy w koreksie, który następnie szczelnie zakręcamy. Dobrze, teraz w ciemni wymienię film w koreksie na właściwy i dalsze kroki przeprowadzimy już na naszym filmie. Bezpośrednio przed wywołaniem nalewamy do koreksu zwykłej wody i pozostawiamy go na minutę, od czasu do czasu stukając nim o podłoże. Ten zabieg ma na celu zwilżenie emulsji i pozbycie się pęcherzyków powietrza, które mogły przypadkiem osadzić się na filmie w trakcie późniejszego wywołania i tym samym doprowadzić do powstania na filmie miejsc źle wywołanych. W międzyczasie możemy się zająć przygotowaniem wywoływacza i pozostałych odczynników. Zdecydowałam się na użycie ilfordowskiego wywoływacza negatywowego Microfen w stężeniu 1:0, czyli bez rozcieńczenia. Na rynku dostępnych jest wiele negatywowych wywoływaczy, w większości z nich można wywołać nasz film, jednak ja lubię to zestawienie. Daje drobne ziarno i miłą rozpiętość tonalną negatywu. Wywoływacze są dostępne w proszku, tak jak ten Microfen, albo w koncentracie do rozcieńczenia.
Zaletą wywoływaczy w proszku jest to, że dopóki nie rozrobione z wodą, można je przechowywać praktycznie nieskończenie długo. Jednak gdy już go rozrobimy do roztworu roboczego, wówczas czas przechowywania drastycznie się skraca do około 1 miesiąca. Po otworzeniu pudełka zwykle ukażą nam się 2 saszetki z odczynnikami, a po jego wewnętrznej stronie instrukcja przygotowania wywoływacza. Postępując zgodnie z jej wytycznymi, otrzymamy 1 litr wywoływacza negatywowego gotowego do użycia, który starczy nam na wywołanie około 20 filmów. Ok, mam tutaj korek z naszym filmem, rozrobiony wywoływacz mikrofon w stężeniu 1.0 zgodnie z instrukcją na opakowaniu, przerywacz w postaci wody, do której dodałam 10% octu spirytusowego oraz utrwalacz Fomafix, który znacie już z wcześniejszych filmów, przygotowany zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najbardziej krytycznym czynnikiem w całym procesie wywoływania jest temperatura wywoływacza. Powinna ona wynosić 20 stopni Celsjusza. Nawet nieznaczna niedokładność w tej kwestii może doprowadzić do niedowołania albo przewołania naszego filmu. Teraz przyda się też opakowanie po filmie, którego nie wyrzuciliśmy. Odczytamy z niego, ile czasu należy wywoływać nasz film. 6,5 minuty w 20 stopniach Celsjusza. Ok, temperatura wywoływacza jest już właściwa, możemy więc zaczynać. Po pierwsze wylewam wodę z koreksu, a następnie od razu wlewam wywoływacz. Po wlaniu od razu zaczynam odmierzać czas i przez pierwszą minutę cały czas poruszam koreksem. Po upływie minuty odstawiam koreks i następnie co minutę będę poruszać nim przez 10 sekund. To jest moja metoda. Możecie się spotkać z innymi zaleceniami, na przykład najpierw mieszać przez 30 sekund, a potem co pół minuty przez 5 sekund. Niektórzy nie dotykają w ogóle koreksu, tylko poruszają filmem w nim, używając do tego specjalnego klucza. Nie ma wątpliwości, że sposób poruszania koreksem ma wpływ na efekt końcowy. Jednakże tutaj nie ma jednego przepisu. Wywoływanie filmów jest trochę jak gotowanie. Każdy kucharz ma własny przepis, każdy lubi co innego. Z czasem pewnie sami też wypracujecie jakieś własne metody. Wywoływacz zużywa się powodując zmiany chemiczne naświetlonych fragmentów emulsji. Dlatego mieszając, dbamy, by przy filmie cały czas był świeży wywoływacz. Około 20 sekund przed końcem czasu rozpoczynam zlewanie wywoływacza do uprzednio przygotowanej harmonikowej butelki. Taka butelka pozwala się ścisnąć tak, by wywoływacza było pod korek, co jest pożądaną sytuacją, gdyż wywoływacz traci swoje właściwości w kontakcie z powietrzem. Dzięki takiej butelce wydłużam jego trwałość. Po zlaniu wywoływacza natychmiast wlewam do koreksu przerywacz i odstawiam go na 30-60 sekund. Przerywacz, jak nazwa wskazuje,
powoduje przerwanie procesu wywoływania, ale też powoduje, że nie osłabimy sobie utrwalacza, którego zaraz nalejemy do koreksu. Przerywacza nie ma co przechowywać, wylewam go więc do zlewki, a następnie nalewam do koreksu wcześniej przygotowanego utrwalacza. Przed zamknięciem koreksu warto dokładnie wytrzeć do sucha jego rant, gdyż w przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie szczelny i utrwalacz będzie nam wyciekał w trakcie mieszania. Zgodnie z instrukcją na opakowaniu utrwalacza, błony fotograficzne utrwalamy 3 minuty. Utrwalanie polega na wypłukaniu z powierzchni emulsji fragmentów niezmienionych chemicznie, czyli nienaświetlonych. Warto więc przez te 3 minuty ciągle poruszać koreksem, w przeciwnym razie na filmie mogą powstać zacieki. Gdy minęły 3 minuty, zlewam utrwalacz również do harmonikowej butelki, gdyż w nim również można utrwalić aż 20 filmów. Po utrwaleniu należy film wypłukać przez co najmniej 20 minut pod bieżącą wodą. Ponieważ ciągłe zmienianie wody w koreksie jest nieco uciążliwe, pokażę Wam pewien trik. Koreks ma otwór wlotowy w środku, ciecz jest skierowana trzpieniem na dno koreksu, po czym wypełniwszy go wydostaje się na zewnątrz otworami wylotowymi po bokach. Umieszczam więc lejek w otworze wlotowym i kieruję do niego strumień wody. Po chwili nadmiar wody wylatuje bokami i w ten sposób film cały czas jest płukany świeżą wodą. Ostatnią kąpielą będzie kąpiel w zwilżaczu. Możemy użyć na przykład Fotonal. Dzięki niemu unikniemy zacieków na filmie. Na litr wody destylowanej wystarczy 5 ml tego specyfiku. Nalewam go bardzo delikatnie, tak aby się nie spienił i odstawiam na minutę. Następnie mogę wyjąć szpulę z filmem i delikatnie rozłożyć spiralę. Teraz należy rozwiesić film, obciążając go u dołu, najlepiej w jakimś miejscu, gdzie nie ma kurzu, który mógłby się przykleić do jego powierzchni. Ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest ściągnięcie nadmiaru wody z powierzchni filmu. Istnieją specjalne narzędzia do tego, ale można to też zrobić ręką. Należy to zrobić delikatnie, tak by nie porysować emulsji, biorąc film między palce i przeciągając rękę do dołu.
Film pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. Właśnie wywołaliście ze mną swój pierwszy analogowy film. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić z niego odbitki. Do zobaczenia!